2, 1. W dzisiejszym odcinku ponownie Japonia. Wyspa Hokkaido, gdzie z miejscowości Abashiri wybieram się do jeziora Notoro, jednego z największych na wyspie Hokkaido. Następnie dojadę do przylądka o tej samej nazwie z ładnym punktem widokowym, by potem pokonać blisko 2-godzinną trasę na sam koniec Japonii, czyli do Parku Narodowego Shiretoko. Jest 14 stopni i pada śnieg, ale też jest dość jasno, bo siedzi słońce, przynajmniej stara się świecić. I właśnie czekam na odbiór auta z garażu. Zjeżdża windą. Jest i on. Jest ładnie, słonecznie i śnieżnie. Ciężko narzekać. Chociaż droga nie budzi zaufania, to mimo wszystko jedzie się. Nawet się wyprzedza. Ktoś biega. To co tu widać, to jest zamarznięte jezioro i przysypane śniegiem. Dość rzadki widok, przynajmniej dla mnie. To jest ogromne jezioro, ma kilka na kilkanaście kilometrów. Całe jest zamarznięte i pokryte śniegiem. Ale wejść lepiej nie wchodzić. Kto wie, nikt mi tu nie uratuje. To co tu widać, to nie jest typowo zmarznięty fiord czy wybrzeże. Prawdopodobnie to jest kra, która przepłynęła z północy, z nad Rosji. To co widzimy, to jest Morze Ochockie. Strasznie piździ mi, strasznie zimno. W każdym razie będziemy dostawać się tam, do tej latarni. I tam jest przylądek. No i jestem. Piździ niemiłosiernie. A tak wygląda ta kra. Zaraz przybliżę, tylko żeby było widzieć perspektywę. Tu jest ta latarnia, są te kry. Wygląda dość ciekawie. I bezkres. Chyba nie polatam dronem, bo o ile Mavic Pro jest dość stabilny, a to chyba nie za bardzo, chyba z 60 na godzinę i nawet tego bym nie wytrzymał. Szkoda. Jeszcze jakaś tabliczka informacyjna. Najbardziej podoba mi się zdanie na końcu. As you can see, you can enjoy the nature of each season. I did really enjoy. Drogi są całe z lodu, więc hamowanie nie jest zbyt efektywne. A i przyspieszenie tak samo nie jest efektywne. Mimo wszystko da się jechać. Ty nawet z zawrotną prędkością 60 na godzinę. A niektórzy jeżdżą zdecydowanie szybciej, więc to jest pewnie kwestia wprawy i przyzwyczajenia. Właśnie nie zdążyłem wyhamować. Jest niby widok po lewej stronie. Jest jakiś punkt widokowy, z którego widać sporo zamarzniętego lodu. Zaraz to przybliżę. I nie ma opcji, żeby tu polatać. Aczkolwiek widok mógł być niezły.
Tutaj widać, jak jest duża różnica, kiedy są bez zabezpieczenia od zawiewania śniegu i kiedy jej nie ma. Droga momentalnie się zwęża i o wiele mniej widać, na przykład teraz. Wodospad Oshin-Koshin jeszcze cały nie zamarzł. Jest tak bardzo po sezonie, że nawet zamknęli automaty bezobsługowe. Wow. To się rusza. Kupiłem wycieczkę. Wydaje mi się, że to nie jest potrzebne, ale w sumie kupię po to, żeby z kimś pochodzić, a nie być samemu. Czy to faktycznie się przyda? Wszystko jasne. No. Hej. No, faktycznie idziemy inną trasą, przez co tutaj rakiety się mogą przydać. Chociaż też już jest trochę wydeptane, więc nie ma lipy. Świeżutki puch. One, two, three. No teraz rozumiem, co to znaczy świeży puch w Japonii. O. Wow. Nie lepi się. Ja wiem, że bardzo taki sam jest w Polsce, w górach, ale dopóki ktoś nie spróbuje, to się nie przekona. Zadziwiające jest ta ilość śniegu na pniach. Ile to się może utrzymać. To jest puch, on jest nie taki ciężki, ale mimo wszystko, że to się tak trzyma, przylepia. Górkę sobie podarłem. Magicznie. Bardzo. 3, 2, 1. Pogoda nie rozpieszcza. Zastanawiam się, czy kiedyś mi to skrzypienie śniegu kiedyś się znudzi. Póki co mi się nie znudziło. Powtórzę swoje słowa. Jak się człowiek rusza, to nie jest tak zimno. A widoki są całkiem przyzwoite, ale jeszcze nie doszliśmy do klifu i do wodospadu, który prawdopodobnie nie będzie zbyt przejmujący, zwłaszcza w zimie będzie przysypany śniegiem. I po co tu było jechać tyle? Się pizdzić wiatrem. Już na Syberię trzeba od razu jechać. Ale nie byłoby wtedy japońskiej gościnności, tego wszystkiego wyjątkowego, co łączy Japonia ze sobą. A jeszcze śnieg w Japonii, ciepłe źródła. Jest sporo rzeczy, których w Rosji na przykład nie ma. Głos, ten hałas jest niezwykły. Już to słychać, ten huk wiatru.
O kurde. Ach. ちょっと岩がね、今ねよく見えないかもしれないけど、ちょっと岩がね赤くて言われてるんです。 Odczuwalna jest podobno minus 25 stopni. W rzeczywistości minus 12 gdzieś. W sumie wygląda jak lodowiec, ale to nie jest lodowiec, ale ma ładny kolor. Zresztą strasznie wieje, jest strasznie zimno, wali śniegiem. To idealnie jest tak jak miało być. O, coś się przestaje padać. Dobra, to już jest przesada z tym wiatrem. Jest potężna siła. Zamarzłem, więc trzeba się ogrzać. Zostało mi jeszcze godzina 20 jazdy. Bo tyle stąd jest Shiriotoki do Abashiri i później obowiązkowo onsen musi być, bo inaczej nie wrócę do swojego stanu skupienia. Już jest niestety trochę ciemno. Będzie teraz wieje i pada śnieg. Będzie to ciekawa przyjażdżka. Cóż za wspaniała pogoda. Aż chce się jechać. Nie żartuję, jest bardzo ciekawa. Teraz już wiem, to są te pachołki, bo one świecą, żeby było widać gdzie jechać. A to wielki sens teraz w końcu. Wow. Co nie byłoby innej opcji, jak to pokazać, gdzie jechać właściwie. Właśnie niż na górze. Przemyślane bardzo. Teraz jest ten moment wjazdu. Nawet mają przyciski do muzyki. Właściwie to gra po prostu spłukiwanie wody.